Podstawowe założenia egipskiego kompleksu w Gizie są zbliżone do pomysłów znanych nam z Europy. Tak jak w Anglii, w Egipcie 3 główne piramidy także leżą na geologicznym przecięciu 2 rodzajów wodonośnego wapienia. Noszą one lokalne nazwy Mokkatam i Maadi. Biegnący codziennie przez wierzchnią warstwę gleby prąd telluryczny, natrafiając na różne gęstości ziemi, napotyka na opór i dochodzi do wyładowania znanego nam już jako nieciągłość przewodnictwa prądu. Jednak zamiast kilkutonowych kamieni o właściwościach magnetycznych, w jednej tylko piramidzie Chufu efekt ten wzmacniany jest przez ponad 5 milionów ton bloków z piaskowca bogatego w magnez. Obecnie jest to niezauważalne, ponieważ cała energia rozładowywana jest poprzez kontakt wielkich powierzchni ścian piramidy z powietrzem atmosferycznym. Do okresu wczesnego średniowiecza ściany te były jednak obudowane izolującą osłoną z ubogiego magnetycznie śnieżno-białego wapienia Tura. Taki zabieg zapewniał, że cały ujemny ładunek znajdujący się w ziemi przenoszony był przez rdzeń piramidy aż do jej odsłoniętego wierzchołka. Przez pierwsze stulecia po wybudowaniu był on zwieńczony piramidionem, zwanym po egipsku benben. Te graniastosłupy były wykonywane z granitu, wapienia lub diorytu i zwykle pokrywane złotem lub elektrum, stopem miedzi, żelaza, złota i srebra. Niektóre z nich wykonywane były z meteorytów. Wszystkie te kamienie są doskonałymi przewodnikami elektrycznymi. To imponujące przedsięwzięcie nie mogłoby działać wydajnie, gdyby nie Kamshin, sezonowa, wiosenna wichura z Sahary. Podobnie jak w przypadku izraelskiego Shirawu czy polskiego Halnego, uważa się, że podmuchy tego nasyconego dodatnimi jonami wiatru wywołują schorzenia psychiczne wśród miejscowej ludności. Wiadomo też, że przenoszony przez Kamshin pustynny piach jako krzemowy półprzewodnik wzmaga jego ładunek elektrostatyczny. A teraz wyobraźmy sobie spiczasty meteoryt z niemal czystego żelaza, który podczas wichury Kamshin osadzony jest wysoko na szczycie wielkiej kamiennej góry. Woda spływająca przez węglowe warstwy wodonośne, takie jak gleby kredowe i wapienne, wytwarza ujemny ładunek elektryczny w gruncie. Dodatnio naładowany wiatr będzie wzmagał ten efekt, działając na tej samej zasadzie co spód chmury burzowej. Taka chmura indukuje w gruncie pod nią ładunek przeciwny do własnego. Sztuczna góra, jaką jest rdzeń piramidy, sprawia, że ujemny ładunek z ziemi przenoszony jest ponad 100 metrów powyżej poziomu gruntów. Przyjmijmy, że wartość pola elektrycznego w atmosferze rośnie o 100 V na każdy metr oddalenia od gruntu. Oznacza to, że przy około 150 metrach wysokości piramidy wartość pola w pobliżu piramidionu to około 150 000 V. Sama piramida, jako część gruntu, jest uziemiona, ale dzięki wykonaniu jej zwieńczenia z materiałów przewodzących starożytni Egipcjanie mogli podziwiać piękny spektakl sił natury. Prawa fizyki wskazują, że skoncentrowane na krawędziach piramidionu elektrony musiały być bowiem wchłaniane przez molekuły powietrza w formie efektownych wyładowań cnopiastych. Jak się zaraz okaże, jest to istota całego zamierzenia.